Cześć, siemanko, witam w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Tym razem podróż dzielona pomiędzy Abu Dhabi, po polsku Abu Zabi, a Dubaj. Równo po 4 noce. Na końcu dubajskiego odcinka odpowiem na pytanie, czy warto było tak podzielić wyjazd? Oraz podrzucę kilka praktycznych wskazówek. Podróż we własnym zakresie bez biura podróży. Pamiętajcie, że jest u mnie na kanale podróż do Dubaju z zeszłego roku, która myślę, że jest fajnie opowiedziana i wam również się podoba, co widzę w statystykach. A teraz zapraszam serdecznie do oglądania. Będziemy musieli wziąć metro i podjechać. Karty mamy jeszcze z zeszłego roku. Jesteśmy tutaj na terminalu 3. Musimy jechać do Burjuma i przesiąść się tam na zieloną linię do Al-Juwaifa. No i tam jest stacja autobusów i dotankowaliśmy tutaj za 50 dla dwóch osób. Zaczynamy się powoli odnajdywać po roku. The final destination of this train is Life Pharmacy. Parę przystanków metrem, z czego jeden taki był dopchany ludźmi, że w ogóle nie wiem jak daliśmy radę wyjść. Teraz szukamy naszego autobusu na dworcu autobusowym. Będziemy jechać do Abu Zabi, bo jakieś tam niecałe chyba 2 godziny. O, jest też chyba autobus Abu Zabi. Dojechaliśmy, to jest główny dworzec autobusowy Abu Dhabi, Main Bus Station było napisane. 2 godzinki, żar totalny, także jak w piekarniku by się go głowę wsadziło, ekstra. Śmiać mi się chce, bo ten krótki filmik, który nagrałem, podszedł policjant do mnie, czy tam nie jest allowed, coś tam nie wolno kręcić, ale pośmialiśmy się z nim, bardzo miły. Jeszcze sobie na końcu mówiliśmy, że dobrego dnia i w ogóle się pytał nas, czy znamy Lewandowskiego, jak się dowiedział, że jesteśmy z Polski. Także wesoło się zaczyna. Jeśli spodobał Ci się ten film, nie zapomnij zasubskrybować mój kanał, zostawić łapkę w górę czy napisać komentarz. Taki gest z Twojej strony daje ogromny zastrzyk energii do dalszego rozwoju. To jest otoczenie hotelu, natomiast niewątpliwie Emiraty są dla ludzi, którzy uwielbiają ciepło. Jest październik, a po prostu czuć przepotworną grzałeczkę. Tutaj zarezerwowaliśmy hotel, nazywa się Eclipse. Ciekawe, na którym piętrze dostaniemy pokój. Dostaliśmy pokój na 17 piętrze. Tak wygląda tutaj ten pokoik. Pierwszy raz wchodzicie razem ze mną. Następny pokój to jest sypialnia. Tak wygląda łazienka. I jest też kuchnia, bo tu już zdążyłem zaglądnąć. Wygląda to spoko. Wiadomo, że to nie jest jakoś super nowoczesny hotel. Jeszcze zobaczmy widok przez okno. 17 piętro. Jest jakiś gołąb tu w ogóle. I taki widok mamy z okna. No dobra, pierwsze wejście do wody. Trzeba chociaż zanurzyć stopy. Uwaga. O, jaka zupka fajna. O, rybki tutaj też są. No, zupeczka. Jak porównując do tej ostatniego naszego wyjazdu do Grecji, no to tutaj jest jakieś pewnie plus 8 stopni temperatura wody. Bierzemy hulajnogi, jedziemy teraz do hotelu. Pierwsze 20 minut po rejestracji jest gratis. Przyjdźmy do marketu, jakiegoś tutaj po drodze. Tak wyglądają stoiska z warzywami, z owocami. No, jakieś takie rzeczy, których pewnie u nas nie ma wszystkich. Tutaj ciekawostka. No fajne. Trzeba byłoby to rozpoznawać, jak to w ogóle jeść. Niektóre rzeczy. Mandarynki po 10 zł. Jabłka też po tyle. Banany po 7. Tutaj na przykład Ahmad 100 torebek 20 zł sam z haczykiem. Teraz przelicznik jest chyba praktycznie 1 do 1. Także jak ktoś się pyta o ceny, to często nawet są tańsze niż w Polsce. To są te napoje, co w ostatnim filmiku pokazywałem. Śmiesznie to wygląda w środku, ale teraz to weźmiemy na spróbowanie z ciekawości. Kolejny taki malutki budyneczek tutaj. To się nazywa World Trade Center Abu Dhabi. O, jest koniec. Idziemy na plażę, ale po drodze musimy coś zjeść. Także takie są tutaj ceny. Myślę, że można powiedzieć, że są spokojnie tańsze niż w Polsce. To są ceny, nie wiem, 10 zł, 13 zł, jakieś tutaj. To się nazywa shawarma biryani. No, spoko. Nic nie urywa, natomiast to kosztuje chyba o tam kilkanaście złotych, nie pamiętam w tym momencie. No i druga rzecz to taka shawarma w ten sposób.
spoczko. Nic nie urywa, natomiast po tych pieniądzach i że tak powiem głodni jesteśmy, chcemy zjeździć na plażę. Plaża w Abu Dhabi, z której możemy korzystać, to jest Cornish Beach. Jest jeszcze druga, Abu Dhabi Beach, ale ona była w remoncie. Natomiast plaża Cornish Beach jest podzielona na mniejsze plaże i tam są, z tego co widzieliśmy, 2 odpłatne i kilka bezpłatnych. Wszystkie plaże, z tego co widzieliśmy, są zabezpieczone przez ratowników. Widok nocny na ten World Trade Center Abu Dhabi. Dotarliśmy na plażę, to jest plaża płatna i ona jest tutaj oświetlona, także to jest plaża, gdzie można wieczorem też się kąpać. Taki jest tutaj widok, a ten budynek to jakiś taki mały braciszek Atlantis de Palm z Dubaju, tak to wygląda. On się nazywa Rixos Marina. Widzimy właśnie pałac prezydencki. No. Ta plaża w ogóle ma jakieś restrykcje, bo maksymalna liczba osób, które może tu przebywać, to jest 100. O tej porze to w ogóle widać, że nie grozi, bo jest bardzo mało ludzi, ale piaseczek, zobaczcie, jakby go ktoś tutaj przemielał i rozdrabniał. Idziemy teraz coś zjeść. Trafiliśmy do takiej restauracji tutaj polecanej na Google, 48. Royal Bannubul się nazywa. Na razie zupka przyszła, zamówiliśmy. No, fajny, to jest na taki indyjski sposób. Miało być to z dyni, ale to nie przypomina takiej zupy jakby u nas dyniowej. Przyszły nasze główne rzeczy, główne dania. I tutaj jest mix grillet. A to jest takie danie quella beef. I to mówi tutaj kelner, że to jest super. Tak wyglądało to na zdjęciach, wygląda przepięknie. Do tego humusik i do tego chlebek gorący. Spróbujemy najpierw humusiku. Znaczy, już to jest przepyszne. To jest bardzo sezamowe. Zobaczymy jak ten quella beef, czyli z wołowiny. To jest taki indyjski styl, przepyszne, rozpływające się w ustach. Zobaczymy jeszcze jak te dania z grilla. Super, naprawdę pyszne. Tutaj widać, że kurczaczek. Jeszcze dostaliśmy takie danie, to się nazywa Royal Banu Palau. I jeszcze takie coś tutaj spróbujemy. Bardzo dobre. Tutaj menedżer nas zaprosił jeszcze do góry, żeby pokazać jakie dania są. I to się zaczyna troszkę później. I można sobie wybierać co się chce z tego wszystkiego. Pokój dla VIP-ów. Thank you. Tutaj jeszcze, chociaż dziękowaliśmy bardzo, pan menedżer nam daje do spróbowania pakistański deserek. Obawiałem się, że to będzie za słodkie, ale jest ok. Bardzo fajny, to jest na chłodno. Sklep z tkaninami. Po mieście takie punkty, w których można sobie napełnić butelki wodą. Tutaj jest kolejna plaża, ale ta jest znowu darmowa i bardzo ładna, ludzi mało, więc myślę, że tutaj przyjdziemy następny raz się kąpać. Tam byliśmy wcześniej, tam jest ta plaża płatna. A my się poruszamy hulajnogami, za które zapłaciliśmy 50 zł za osobę i do wykorzystania jest 100 minut bez względu na liczbę przejazdów i bez ceny za start, za odblokowanie. Pierwszy widok na meczet dojedę. Jedziemy taksówką, Uberem. Koszt przejazdu tam podawano między 50 a 65 zł za 20 km. No, już to tutaj robi wrażenie. Teraz jest przerwa do 15. My mamy rezerwację, którą się dokonuje na internecie. Wejście między 15 a 15:15. Podaje się tam dany przedział wiekowy, skąd się jest, czy turystycznie, czy nie. I później generuje to na maila kod QR. Jeszcze pokazane jest, jak można tutaj wejść ubranym, a jak jest to zabronione. Upał jest, powiem szczerze, dosyć duży. Także sama czynność, jak chodzenie, no i już człowiek się lekko poci.
A tutaj jest wejście. Także to jest, myślę, jakieś 200-300 metrów dalej. Są dwie takie szklane kopuły. Ceny w McDonaldzie dla porównania. Pamiętajcie, że przelicznik jest 1:1. Filet to o fish 10 zł, chicken burger 7 zł, cheeseburger 7 zł. A coś, co u nas nie ma w Europie, jest tutaj Mac Arabia Grilled Chicken 22 zł. Wielki meczet szejka Zaida, położony w samym sercu Abu Zabi, to jak widzicie na ekranie niezwykłe dzieło sztuki, które przyciąga turystów z całego świata. Znane jest ze swojej spektakularnej architektury i swej okazałości. Materiały, których użyto do budowy meczetu, sprowadzano z całego świata. Wielki meczet słynie ze swoich pięknych elementów, misternych szczegółów. Największych na świecie marmurowych podłóg mozaikowych po charakterystyczne jasne kopuły, zwieńczone imponującymi iglicami, ozdobionymi płatkami złota. Ten meczet może pomieścić 40 000 wiernych jednocześnie. Warto wspomnieć, kim był szejk Zayed ibn Sultan Al Nain. To on zjednoczył 6 emiratów w 1971 roku, a niedługo później dołączył także 7, stając się równocześnie pierwszym prezydentem federacji. Przeznaczył dochody z ropy na rozwój społeczny i gospodarczy, budując nowoczesne państwo. Zapewnił kobietom dostęp do edukacji i pracy, co było rewolucyjnym krokiem w regionie. Jest powszechnie uznany za ojca narodu. Jego podobizna swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że jest w bardzo, ale to bardzo wielu miejsc, które ja również odwiedziłem. Te charakterystyczne żyrandole, które widzimy, przypominają odwrócone palmy. Symbol dobrobytu Zjednoczonych Emiratów. Są ozdobione 24-karatowym złotem i kryształami Swarowskiego z niemal 40 milionami kryształków, paciorków w kolorach zielonym, czerwonym i żółtym. W głównej sali modlitewnej znajduje się największy na świecie dywan ręczny tkany, ważący 35 ton. W tym miejscu widzicie mnie w galabii, tradycyjnej szacie mężczyzn arabskich, ponieważ moje spodenki, które kończyły się koło kolana, okazały się zbyt krótkie o kilkanaście centymetrów. I żeby tutaj w ogóle wejść, musiałem taką szatę zakupić. Wokół głównej sali modlitewnej na dziedzińcu znajduje się ponad 1000 marmurowych kolumn. Wchodząc do wielkiego meczetu, jesteśmy kontrolowani niemal jak na lotnisku. Co ciekawe, są tam zakazy nagrywania z głosem. Chciałem wejść ze swoim mikrofonem i dopiero mogłem go odebrać za okazaniem specjalnej plakietki przy wyjściu. Obrazy na ścianach w tunelu prowadzącym do meczetu, w tym odwiedziny papieża Franciszka z 2019 roku. W hipermarkecie jesteśmy teraz i zobaczcie, jakie ciekawostki. Może coś takiego weźmiemy zaraz do spróbowania. Przyjechaliśmy na chwileczkę do tego hotelu Emirates Palace, wybudowanego za 3 miliardy dolarów. Nocleg, jak tak się na szybkiego sprawdza, to wychodzić koło 5000 zł. I są tutaj godziny, w których można spokojnie przyjść i pospacerować po hotelu. Pani gra na żywo, także jest to jakiś pokazem luksusu. Tutaj jest kawa do tego, którą czytałem w komentarzach, z jakimiś odrobinkami złota. Może być 5000 za nocleg. Wypadałoby, że może być takie ciasteczka malutkie po 30 zł. Fajna maszyna grająca. A tutaj taki znaczek. Wpierw myślałem, że tam pójdę, wiadomo w jakim celu, a tu się okazuje, że to jest kaplica dla mężczyzn do modlenia się. Tutaj jest założyciel Emiratów. Tak, siedzę sobie w hotelu, który został wybudowany za 3 miliardy dolarów. No jest tu przepych
Jest tu ekskluzywność. Widok z tego hotelu jest na Etihad Tower. Tam jest też punkt widokowy, ale na 74. piętrze z tego co czytałem. Ten też fajny z prawej strony, cały taki miedziany. Tak wygląda ten hotel z zewnątrz. Pozwiedzaliśmy. Jesteśmy w takiej restauracji Shahbadar, restaurant, to jest restauracja syryjska i tam powitanie, taki tradycyjny napój migdałowy z Aleppo, z Syrii. I to jest bardzo smaczne, dosyć słodkie danie, ale fajne i z kostkami lodu w środku. Przyszło pierwsze danie, tak wygląda, przepięknie podane, to się nazywa shish tawak pot. Fresh chicken cooked with mushrooms, czyli świeży kurczak przygotowywany z grzybkami. O, idzie twoje. Czyli tak jak mówiłaś, okej? Kręć. Thank you. Okej. Ale ślicznie podane. To jest jak mięcinka podana na ryżu. Zobaczmy to danie, które ja wybrałem. To jest wszystko tak bardzo mięciutkie, z pomidorkami rozpływającymi się w ustach i z serem żółtym na górze, roztopionym. Ojejku, zobaczcie jak to się rozpada samo, to jest po prostu jedna miękkość. Jakie to jest miękkie. Ależ niesamowite. Przepyszne i to w ogóle robi robotę to, że to jest takie mięciusieńkie. Także fajny wybór spośród chyba tysięcy knajp albo setek knajp tutaj w Abu Dhabi, że tutaj trafiliśmy. Pyszne te dania, ale porcje są takie, że myślę, że to by spokojnie wystarczyło na 2 osoby. Szczególnie, że tam są chlebki jeszcze do tego. I tak jakby się do środka to wkładało, no to w zupełności wystarczy. To też jest ogromna porcja. A tutaj taki tip na końcu dostaliśmy. Taki jeden owoc z kardamonu na czajniczek herbaty. I ona nadaje taki smak, że po prostu jest ta herbata naprawdę znakomita.